Lewes jest 17-tysięcznym miastem położonym w hrabstwie East Sussex. Jest to miasto o długiej i interesującej historii, sięgającej czasów sprzed inwazji Imperium Rzymskiego. W dzisiejszych czasach Lewes jest pięknym miastem pełnym zabytków, historycznych uliczek i wielu nawiązań do dawnych czasów. Główną atrakcją Lewes jest zamek pochodzący z czasów średniowiecza. Tuż przy wejściu do zamku znajduje się barbakan, który został zbudowany w XIV wieku przed bramą główną jako wzmocnienie najsłabszego punktu zamku. Przy wejściu do zamku znajduje się muzeum pełne artefaktów z czasów średniowiecza, a także z czasów wcześniejszych, znalezione w okolicach Lewes. Na terenie zamku można zobaczyć m.in. makietę warowni, a także armatę z czasów wojny krymskiej, czyli konfliktu pomiędzy Rosją, a Turcją, Francją i Wielką Brytanią w latach 1853-56. Początki osadnictwa w Lewes sięgają kilkuset lat przed urodzeniem Chrystusa. W tym miejscu już w epoce żelaza powstawały pierwsze ośrodki obronne. Jest to spowodowane strategicznym położeniem tego miejsca w dolinie rzeki i pomiędzy wzgórzami. Znaleziono tu wiele artefaktów z czasów rzymskich, czyli z okresu od I do V wieku naszej ery. W V stuleciu pojawili się tutaj Saksonowie i powstały tu pierwsze solidne grodziska. Fort w tym miejscu został rozbudowany w wieku IX przez króla Alfreda. Było to związane z zagrożeniem najazdem ze strony Duńczyków. Obecny zamek powstał po zdobyciu Anglii przez Wilhelma Zdobywcę w 1066 roku. Podarował on tę ziemię swojemu zasłużonemu kompanowi Williamowi de Warenne, który wybudował tutaj zamek obronny. A warownia ta powstała według planu Motte and Bailey. Polegał on na zbudowaniu wzgórza obronnego, czyli tzw. Motte lub Keep, i Bailey, czyli terenu zamkniętego za pomocą rowu, palisady lub muru. Technika budowy takiego obiektu nie wymagała wykwalifikowanej kadry, a z drugiej strony zamek taki mógł oprzeć się atakowi. Jeśli chodzi o zamek w Lewes, jest to jeden z dwóch przypadków w Anglii, gdzie warownia posiada dwa motte. Drugi taki zamek znajduje się w Lincoln. Ktoś określił, iż Lewes jest to miasto, takie pudełko z zabawkami umieszczone pomiędzy kredowymi wzgórzami. I tutaj za mną widzą Państwo właśnie takie białe, kredowe, odkryte pagóry. W przeszłości wydobywano tutaj wiele kredy, a także innych materiałów. W okolicach Lewes znajdują się opuszczone kopalnie kredy. W ogóle sama nazwa miasta Lewes pochodzi z języka starosaksonskiego i oznacza tyle co pagóry, wzgórza, kopce. Zresztą właśnie taka fizjonomia dominuje wokół tego miasta. Zamek w Lewes przez ponad 300 lat należał do rodu de Warenne. Rola zamku uległa degradacji w XVI wieku. W roku 1588 Lewes było przygotowywane na wypadek ataku hiszpańskiej armady. Natomiast w wieku XVII miasto stanęło po stronie parlamentu w czasie wojny domowej. Na szczęście działania wojenne nie dosięgły miasta i zamku. Miejsce, w którym teraz się znajduje, jest to część zamku o nazwie Keep. Była to obszar zamku obudowany dookoła murami. Stanowiło ono pewnego rodzaju schronienie na wypadek ataku wroga i był takim jednym z ostatnich punktów obrony. Jak widać za mną, można tam zobaczyć pozostałości komina, ten taki trójkątny kształt w murze. W przeszłości miejsce to było obudowane i znajdowała się tutaj dosyć duża sala, która między innymi była ogrzewana kominkiem, którego ślady można zobaczyć za mną. Kominek ten prawdopodobnie pochodzi z XIII, może XII wieku. Warto wiedzieć, iż w roku 1264 w okolicach Lewes miała miejsce bitwa. Było to starcie pomiędzy wojskami baronów a wojskami króla. Była to tak zwana druga wojna baronów. Pierwsza wojna miała miejsce tuż po ogłoszeniu Magna Carta. Było to w roku 1215. Magna Carta była zwiększeniem przywilejów baronów.
Jednak król tego nie przestrzegał i wtedy doszło do tak zwanej pierwszej wojny Baronów. Natomiast druga wojna Baronów miała podobny schemat. Doszło do... Baronowie żądali po prostu większej władzy dla siebie. I właśnie w tym miejscu, być może gdzieś za mną, doszło do bitwy pomiędzy królem Henrykiem III a baronem Szymonem de Montfort. Bitwa ta została wygrana przez barona, z kolei król miał większe siły i dało mu to sporo pewności siebie, aczkolwiek w wyniku złego dowodzenia przegrał tą walkę. W XIX wieku, w roku 1846, podczas budowy kolei przez Louis odnaleziono szczątki prawdopodobnie właśnie wojowników z tej bitwy z roku 1264. Były to dosyć znaczna liczba kości. Istnieje taka teoria, iż osoby, które zginęły podczas walki, później ciała ich wrzucano do studni na terenie opactwa lokalnego. Dokładnie to było priori tak zwane. I kilkaset lat później, kiedy budowano kolej poprzez teren tego opactwa, znaleziono wiele szczątków wojowników z roku 264. W tamtych czasach łuk oprócz miecza był jedną z głównych broni i często, jeżeli Francuzi, załóżmy, złapali wojownika angielskiego, to obcinali mu te dwa palce, aby po prostu nie mógł później napinać cięciwy łuka. I ogólnie na przykład taki gest często Anglicy pokazywali Francuzom, co był taki gestem obraźliwy: hej, my mamy te palce, jesteśmy zdolni do walki. No i teraz ten gest ma cechy obraźliwe, coś jakby fuck you. Zwierzę tutaj można zobaczyć tak zwany Brachmont. Jest to już zniszczona część zamku, po której pozostał tylko kopiec. Jest ona dosyć oddalona stąd o znaczną odległość, co świadczy, iż zamek był dosyć dużym obiektem w owym czasie.
W Louis znajduje się dom Anne of Cleves. Był on czwartą z 6 żon Henryka VIII. Dom ten pochodzi z XV wieku. Anne Cleves wyszła za mąż w wieku 19 lat i pochodziła z Niemiec. Natomiast król miał wtedy 48 lat. Związek był zaaranżowany. Henryk VIII widział tylko portret Anny, być może przerysowany. Widać tu pewne podobieństwa z radkami z internetu. Małżeństwo szybko się rozpadło i w wyniku rozwodu Anna otrzymała dom w Louis, jednakże nigdy tutaj nie była. Obecnie mieści się tutaj muzeum z pamiątkami, m.in. z czasów Tudorów. W czasie mojej wizyty w tym mieście muzeum było czasowo zamknięte. Jedną z atrakcji Louis są ruiny St. Pancras Priory, czyli klasztoru świętego Pankracego. Zostało ono ufundowane w XI wieku przez Williama de Varenne, czyli budowniczego zamku w Louis. Podczas budowy klasztoru wzorowano się na opactwie w Cluny we Francji. Był to jeden z największych obiektów tego typu w Anglii. St. Pancras Priory uległ kasacji z rozkazu Henryka VIII, co było spowodowane zerwaniem króla z kościołem katolickim. Jednym z interesujących obiektów w Louis jest Roundhouse. Jest to, jak sama nazwa mówi, ogromny budynek, który wcześniej był wiatrakiem i istnieje już co najmniej od początku XIX wieku, a w 1919 roku został zakupiony przez pisarkę Virginię Woolf. W Louis jest wiele tego rodzaju pasaży i alejek, po których idę, i w ogóle te alejki nawet mają swoją nazwę tutaj. Określa się jako tweetes. W ogóle istnieje teoria, iż powstały one na bazie wcześniej istniejącego tutaj obozu rzymskiego, ale jest to teoria mało realna według wielu naukowców. Ważnym wydarzeniem w historii miasta było spalenie żywcem na stosie 17 protestantów w 1556 roku za panowania Marii I Tudor, zwanej Krwawą Mary. Dla upamiętnienia męczenników został postawiony obelisk. Po drugiej stronie ulicy mogą Państwo zobaczyć Fitzroy House. Został zbudowany w stylu neogotyckim przez tego samego architekta, który zaprojektował dworzec St. Pancras w Londynie, przy czym ten dworzec w Londynie pierwotnie był hotelem. W Louis można zobaczyć dosyć ciekawe staroświeckie urządzenia, które kiedyś służyły do zeskrobywania różnego rodzaju błota, a także końskiego łajna, kiedy ulice nie były blokowane. W Louis co roku 5 listopada jest hucznie celebrowana Guy Fawkes Night, określana też jako Bonfire Night. Obchodzona w tym dniu jest rocznica tzw. spisku prochowego, czyli nieudanego wysadzenia parlamentu w 1605 roku przez Guy'a Fawkesa i jego kompanów.